Odbicie to interaktywna instalacja dla Muzeum Powstania Warszawskiego. Projekt powstał w 2019 roku i był interaktywnym lustrem, w którym zwiedzający muzeum mogli zobaczyć twarz powstańca, najbardziej ich przypominające. To jest właśnie jedna z takich historii, w której mieliśmy duży wpływ na to, co w ogóle budujemy, bo Muzeum Powstania Warszawskiego po kilku wstępnych rozmowach dali nam znać, że są zainteresowani czymś fajnym, ale nie za bardzo wiedzą, co to mogłoby być i jeżeli przyjdziemy do nich z pomysłami, to oni je rozważą. No więc postanowiliśmy pójść do nich z pomysłami i to było lato, czas sprzyjający wycieczkom po mieście. Pojechaliśmy zwiedzić Muzeum Powstania z takim celem, żeby zobaczyć, czego w tej ekspozycji być może brakuje, albo jak można by było ją uzupełnić, żeby to było doświadczenie również bardziej kompletne też dla takich osób, które bardzo mało wiedzą o Powstaniu Warszawskim, o Polsce, w ogóle o polskiej historii. Odkryliśmy wtedy, że ekspozycja jest bardzo ciekawa, bardzo emocjonująca, jest tam dużo tragicznych historii, ale trochę brakuje kontekstu i w ramach tego powstało kilka pomysłów, jak to uzupełnić, a też, że mało jest tam interaktywnych instalacji. Potem udało nam się w trakcie burzy mózgu stworzyć kilka koncepcji, co można było fajnego, multimedialnego stworzyć dla muzeum. I koniec końców stworzyliśmy w 2018 roku jeden projekt, topografię, a w 2019 odbicie, czyli to był bardzo owocny proces, który zakończył się więcej niż jednym projektem. Magda miała taki pomysł, żeby pokazywać w projekcie historycznym twarz osoby podobnej do zwiedzającego, czyli jakoś odnieść się do osoby zwiedzającego, co się rzadko bardzo zdarza. Zazwyczaj przychodzimy jako zwiedzający do muzeum, jesteśmy zalewani bardzo dużą ilością faktów, historii, ale one nijak nie mają się do nas samych. Natomiast tutaj Magda właśnie wpadła na to, że moglibyśmy pokazywać twarz, która jest twarzą powstańca, czy twarzą osoby z historii, bo tam nawet myślała o tym w kontekście innego projektu, ale żeby pokazać kogoś podobnego do Ciebie. Ja później jakoś wzięłam ten pomysł na tapetę i zastanawiałam się, jak można by było wpasować go w przestrzeń Muzeum Powstania Warszawskiego i w ten kontekst. I przyszło mi do głowy, że skoro pokazujemy kogoś podobnego, to tutaj motyw lustra jest bardzo na miejscu i jakoś, ponieważ moją rolą jest nadawanie kształtu wizualnego również pomysłom, no to, że to mogłoby być lustro, a nie powiedzmy ekran, czy komputera, czy jakieś inne rozwiązanie, bardzo ukierunkowało sam kształt i formę wizualną tego, co powstało. Więc ciekawym dla mnie aspektem, częścią pracy nad odbiciem, to było oprócz koncepcji, jakby tej strony emocjonalnej, to też taka strona technologiczna, jak to wykonać. I jak powstał pomysł lustra i tego, że ta interakcja powinna przypominać odbijanie się w lustrze, czy spojrzenie w lustro, no to najpierw zastanowiliśmy się, jak stworzyć coś, co udaje lustro, ale tak naprawdę jest ekranem, powiedzmy, telewizora. Natomiast jak spowodować, żeby myśleć, że się odbijasz w lustrze, czyli myśleliśmy, że będziemy brać z webcamu jakiegoś obraz zwiedzającego i wyświetlać go na tym monitorze. Ale to, co dopiero wtedy, po jakimś czasie nas uderzyło, to jest to, że w ten sposób lustro nie działa, dlatego że w ten sposób nie uzyska się kontaktu wzrokowego, co jest bardzo tutaj istotnym elementem w odbiciu. Więc musieliśmy zrezygnować z takiej dosyć, wydawałoby się, najbardziej oczywistej formy zrealizowania tego i poszukać takiego rozwiązania technologicznego, które faktycznie pozwoli nam na to, żeby zwiedzający nawiązał kontakt wzrokowy ze swoim własnym odbiciem. No i okazało się, że istnieje coś takiego jak interaktywne lustro, gdzie naraz jest odbicie, a naraz jednocześnie można na tej tafli wyświetlać również obraz multimedialny, cyfrowy. I w ogóle co fajniejsze, myśmy najpierw szukali po świecie, ja znalazłam jakiegoś brytyjskiego producenta takich rozwiązań, bo to jest dosyć niszowe jeszcze póki co, ale później okazało się, że w Polsce mamy mały zespół, dynamicznie się rozwijający, który takie dosyć pionierskie rozwiązania tworzy i nawiązaliśmy z nimi współpracę. Podczas pracy mieliśmy często wątpliwości co do tego, jaka będzie siła oddziaływania tego eksponatu, bo ona zasadza się na tym, żeby zwiedzający poczuł więź emocjonalną
z tym odbiciem, żeby stworzyć wrażenie odbicia, natomiast korzystaliśmy z bazy zdjęć powstańców. Ona jest siłą rzeczy ograniczona, też musieliśmy mocno ją przebrać, ograniczyć do takich zdjęć, które spełniały wymogi techniczne, były en face, miały odpowiednią rozdzielczość, dało się wyczytać rysy twarzy. No więc siłą rzeczy ta pula nie jest tak bardzo zróżnicowana jak populacja odwiedzająca muzeum. Mieliśmy obawy, czy ludzie będą faktycznie widzieli siebie w tych twarzach, które się pojawiają. Na szczęście wydaje się, że mimo to, że często nie są to lustrzane odbicia, albo jest to wręcz daleko od tego właśnie z tych powodów, to mimo to ta więź się wytwarza. Udało nam się zbudować taki interfejs, zbudować takie napięcie, taką scenografię wokół tego, że zwiedzający odczuwają więź emocjonalną z twarzą, którą zobaczą i że to działa. I ten jakoś dla mnie, bo pamiętam do dziś, że podczas wernisażu, czy tuż nawet przed wernisażem kilka osób testujących, nawet spośród pracowników muzeum i osób, które tam pierwsze zobaczyły ten eksponat, go oglądały i jedna z pań podeszła do mnie i powiedziała, że prawie że ze łzami w oczach, że to było dla niej bardzo emocjonalne przeżycie zobaczyć coś takiego. No to są takie momenty, dla których myślę projektant żyje, i więc to było bardzo miłe.